Materiał zawiera nieedytowane nagrania pozyskane z telefonu komórkowego nastoletniego Leopolda Slicka, skompilowane w ten oto film. Film ten powstał w celach dziennikarsko-śledczych mających na celu rozświetlić sprawę rzekomo paranormalnych zdarzeń mających miejsce niedługo przed tajemniczym zniknięciem rodziny Slicków. Listopad, rok 2014. Kurwi grzyby Kolonia. W tej oto spokojnej miejscowości prawie 10 lat temu miało miejsce tajemnicze zaginięcie, które na zawsze zostało zapamiętane przez mieszkańców miejscowości. Pewnego dnia rodzina Slicków, składająca się z nastoletniego syna Leopolda i rozwiedzionego ojca Harolda, zniknęła bez śladu. Nikt nie wie, co mogło się z nimi stać. Chodzą jednak plotki, że z zaginięciem mają coś wspólnego byty nadprzyrodzone. Rankiem w dzień zaginięcia sąsiadka Slicków, wychodząc do skrzynki pocztowej, zauważyła, że drzwi frontowe w domostwie Slicków są wyrwane z zawiasów. Niezwłocznie wezwała policję, jednak gdy zjawili się oni na miejscu zdarzenia, ani po Leopoldzie, ani po Haroldzie nie było śladu. Co więcej, w domu nie było żadnych oznak włamania. Wyglądało to, jakby rodzina po prostu zapadła się pod ziemię. Najdziwniejsze w całej sytuacji było to, że z domu nic nie zaginęło. Zostały też telefony, dokumenty tożsamości oraz inne wszelakie przedmioty osobiste Leopolda i Harolda. W nadziei o znalezienie chociaż najmniejszej poszlaki, funkcjonariusze policji przeszukali telefony dwóch domowników. Na telefonie Harolda, poza tysiącami spiraconych piosenek, nie znaleziono niczego nadzwyczajnego. Jednak to, co znaleźli na telefonie młodego Slicka, zmroziło im krew w żyłach i pozostawiło z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Aber ich geb's trotzdem auf. Ich will kein Gangster sein. Niektórzy twierdzili, że to bujda, że rodzina Slicków od dawna była szalona i nic paranormalnego nie miało miejsca w ich domu. Oto wypowiedź jednego z przesłuchanych przez nas sąsiadów rodziny Slick. No słuchaj, no ja osobiście po prostu zawsze wiedziałem, że te Slicki to są po prostu jakieś cholerne czuby. Syn dziwak siedział cały czas w domu, nigdzie nie wychodzi, tylko ciągle w pokoju przed tym cholernym komputerem. A jak krzyczał i walił w meble po nocach, to nieraz sąsiedzi dzwonili na policję o zakłócanie ciszy nocnej. A ojciec jego wcale nie lepszy. Po tym jak się rozwiódł z Karolinką, to nigdy nie wydobrzał. Potem była ta cała sprawa z... Ale na ogół to nic nadzwyczajnego się nie działo, przynajmniej do teraz. Chociaż szczerze to teraz bez nich to chociaż trochę spokoju tutaj mamy, więc to na plus. Jak widać, rodzina Slicków nie była zbytnio lubiana. Po przesłuchaniach sąsiadów policja miała nawet teorię, że któryś z sąsiadów stoi za tajemniczym zaginięciem rodziny. Jednak po przeprowadzaniu głębszych badań okazało się, że w domu nie było żadnego DNA, czy nawet odcisków palców poza Leopoldem i Haroldem, więc nie mogli oni powiązać żadnego z sąsiadów z zaginięciem Slicków. Największą poszlaką w śledztwie były nagrania z telefonu Leopolda. Było tam wiele nagrań, w których chłopiec mówi o rzekomych zjawiskach paranormalnych, które miały miejsce w jego domu. Jak widać na nagraniu, pudełka na biurku chłopca same się poruszają. Jednak wątpliwe dowody aktywności paranormalnej to nie jedyne, co funkcjonariusze znaleźli na telefonie chłopca. Były tam również nagrania, przez które chłopiec stał się głównym podejrzanym w całej sprawie. Mordercze tendencje chłopca to nie jedyne, co funkcjonariusze znaleźli na jego telefonie. Znajdują się tam też nagrania, w których chłopiec wdaje się w konfrontację z dwójką innych chłopców. Ey, Gangsterkumpels, was geht, ey? Ey, Bruder! Ey, wir sind ja Freunde! Na szczęście chłopcom zaatakowanym przez Leopolda nic się nie stało.
Jednakże agresywne zachowanie Leopolda do obiektów martwych oraz do ludzi było ogromną czerwoną flagą do oficerów w śledztwie odnośnie zaginięcia Slickków. Według opracowanej wersji wydarzeń, Leopold planował morderstwo swojego ojca i ustawił nagrania z aktywnością paranormalną, by zbić władzę z jego tropu. Policja doszła do wniosku, że Leopold najprawdopodobniej zatruł swojego ojca, gdyż na miejscu zdarzenia nie było ani krwi, ani żadnych śladów walki, po czym uciekł wraz z jego ciałem. Niestety na tym śledztwo dotarło do martwego punktu. Przez następne kilka miesięcy Leopold oraz Harold Slick byli poszukiwani, jednak nigdy nie zostali znalezieni. Tajemnica zaginięcia rodziny Slick wstrząsnęła spokojną miejscowością Kurwi Grzyby Kolonia. Niektórzy mawiają, że w ich małym społeczeństwie mieszkał potwór, który zamordował własnego ojca. Inni zaś wierzą, że za zaginięciem rodziny stoją siły nieczyste, które sprawiły, że rodzina zniknęła bez śladu. Po dziś dzień tajemnica zaginięcia rodziny Slickków zostaje nierozwiązana. Powstało wiele teorii sugerujących, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Od uprowadzeń, przez zaplanowane morderstwa, po opętania i ingerencje sił nieczystych. Opuszczony dom Slickków został okrzyknięty mianem jednego z najbardziej nawiedzonych domów w Polsce, przez co stał się popularną atrakcją wśród nastolatków, chcących sprawdzić swoją odwagę, zapuszczając się do opuszczonego domu. Jednak jakiś czas temu władze miasta podpisały wniosek o zburzenie starego domu, by nie zawalił się na żadnego szukającego wrażeń podróżnika i żeby mieszkańcy Kurwi Grzybów Kolonia mogli wreszcie zapomnieć o całym incydencie. A co ja o tym wszystkim sądzę? A chuj go tam wie.